Cześć, witam Was moi drodzy. Dzisiejszy materiał nie będzie zbyt długi, z tego względu, że ja wczoraj, a praktycznie dzisiaj w nocy wróciłem. Już się szykuję na jutro do pracy, ale nie mogę Was też zaniedbywać, że tak powiem, a jest niedziela, więc powinien być vlog. Jest to 102 vlog i dzisiaj będzie o wymianie podłączenia do kuchenki gazowej, a dokładnie chodzi o wymianę zaworu i samego przyłącza. Pani, u której byłem, miała stary typ zaworu, taki jak widzicie tu na zdjęciu, i sztywne podłączenie, gdzie gazownia zakwestionowała to, tam podobno był też, nie podobno, tylko był mały wyciek. No i tam pani musiała po prostu wymienić zawór i podłączenie już na wąż elastyczny. To zadanie dostałem ja. Także musiałem zlikwidować ten stary zawór, te stare połączenie na sztywno i zamontować nowy zawór kulowy z rączką. No i oczywiście wąż elastyczny. Praca nie była zbyt skomplikowana, może z wyjątkiem tego, że z dostępem, tam kawałeczek za szafką, co zresztą zobaczycie, było odrobinę niewygodnie, ale daliśmy radę. Także cóż, zapraszam do oglądania, subowania. W ogóle Wam wszystkim bardzo dziękuję za wszystkie suby, które już dostałem. A jeszcze zapomniałem powiedzieć, tam oczywiście musiałem wystawić protokół do gazowni i sprawdzić szczelność, co jest oczywiste. Z tego co wiem, wszystko ładnie przeszło, gazownia zaakceptowała. Odpukać póki co jeszcze żadnej mojej pracy nie zakwestionowała. Nie to, że się chwalę, ale może troszeczkę. Także cóż, zapraszam do oglądania. Dzisiaj niezbyt długo, ale myślę, że materiał będzie w miarę ciekawy. I cóż, do zobaczenia jak zawsze przy vlogu za tydzień. Trzymajcie się, cześć. Hej, cześć. Dzisiaj moi drodzy jedziemy wymienić zawór do kuchenki gazowej. Za 200 metrów na rondzie jedź prosto, drugi zjazd. I przy okazji, bo tam jest na sztywno podłączone, usunąć za 100 metrów na rondzie jedź prosto, drugi zjazd. Te sztywne połączenie i podłączyć wężem elastycznym. Na rondzie jedź prosto, drugi zjazd. Potem za 300 metrów skręć w prawo. I co ja mówiłem, Wiedźmin mnie wytrącił z rytmu. Czyli musimy wymienić zawór, bo tam jest taki przedpotopowy zawór. Wymienić zawór i tą rurkę wykręcić, podłączyć kuchenkę na wężyk, bo tam jej kobiecie spółdzielnia kazała to zrobić. Ma zawór przy liczniku normalny, ale tam przy kuchence ma taki przedpotopowy, także kazali jej wymienić, tam mam dać jej... Za 200 metrów skręć w prawo. Mam dać protokół, ma iść do spółdzielni i przedstawić ten protokół, także taka robótka na chwilę obecną, gdzie jedziemy, czyli zawór i wąż. Za 100 metrów skręć w prawo. Taka maleńka przeróbeczka, także nie jest to jakaś tam wielka robota. A jak wyjdzie, standardowo zobaczymy na miejscu. Tu rzecz jasna, pracę zaczynam od zamknięcia głównego zaworu przy liczniku. I teraz tak, musimy się, tu jeszcze oczywiście sprawdzę, puszczę ten gaz, który jest w rurze. I muszę się dostać do tego połączenia tej kuchenki, tutaj tak dość sprytnie można powiedzieć został ukryty. I tu mamy ten zawór i sztywne połączenie.
Czyli musimy śrubunek rozkręcić i odłączyć kuchenkę całą. I zaczynam od śrubunka, nakrętkę śrubunka odkręcam, tylko tutaj będę musiał skontrować, żeby nie naruszyć rury całej. No i mój niezawodny mors. Tutaj na tym starym zaworze skontruję, tak że będę mógł wtedy śrubunek spokojnie odkręcić. Jak widzicie, miejsca tutaj nie jest za wiele, no trzeba sobie jakoś radzić w tej ciasnej przestrzeni. No i teraz jak mam skontrowane, kluczem odkręcam nakrętkę śrubunka. Tu między innymi też właśnie była nieszczelność gazu. Niewielka, bo niewielka, ale była. I tu już łatwo można ręką odkręcić. Jak się już kluczem poluzuje, odkręci, to już łatwo schodzi. Także mamy odkręcone. Teraz możemy kuchenkę wysunąć. Jak widzicie, też te sztywne połączenie jest tyle złe, że no, nic nie można za kuchenką wyczyścić, zrobić. Na wężu można zawsze sobie kuchenkę odsunąć, trochę wysprzątać. Przy sztywnym połączeniu nie ma takiej możliwości. No i tak, mamy tutaj wykręcone. Teraz kontruję na rurze, czyli rurę kontruję, żeby się nie okręcała gdzieś tam głębiej. I będziemy wykręcać ten stary zawór. Tutaj blokuję i mniejszy klucz sobie wezmę i odkręcamy stary zawór. Zawór, można powiedzieć, mamy wykręcony. Teraz odczyścić gwint z tych starych paków. Nowe uszczelnienie oczywiście. Teraz będziemy mogli przykręcić nowy zawór. Jeszcze przymiarka, czy będzie wszystko pasować. Czasami po prostu trzeba zdjąć rączkę z tego nowego zaworu, żeby wkręcić, no ale w tym przypadku tutaj nie ma takiej potrzeby. No i kluczem dociągamy ten zawór, dokręcamy. Jak widzicie, tutaj trzeba rączkę trochę pomanewrować tą rączką, żeby to się wszystko dało radę dokręcić. Nie przeszkadza, ale nie ma tego złego, bo tam dałem radę.
No i teraz trzeba ustawić tak zawór, żeby tam można było swobodnie zamykać i otwierać ten zawór, żeby ta rączka nigdzie nie haczyła, nie wadziła. Zawór mamy zamontowany, mogę otworzyć główny zawór i przed dalszą pracą oczywiście sprawdzić szczelność połączenia tego zaworu. Mógłbym to zrobić później, jak wszystko zrobiłem, ale potem ewentualnie przy ewentualnym wycieku musiałbym rozbierać, a tak najpierw sprawdzę sobie szczelność połączenia tego zaworu, a potem będę mógł robić dalej. Tutaj czekam, aż się detektor uzbroi i sprawdzamy szczelność. Tu jest generalnie wszystko ok. Będzie można przejść do dalszych etapów pracy. Teraz tak, tutaj musimy wykręcić tą rurę z tej kuchenki, która służyła jako podłączenie do kuchenki, czyli te sztywne podłączenie, czyli to odkręcamy, wyrzucamy, to jest niepotrzebne. Tutaj tych się przydaje taki klucz hakowy właśnie, fajnie się różne rury odkręca. No i jeszcze pozostało wykręcić te nieszczęsne kolanka, które były tutaj wkręcone, jak widzicie, no w takim, delikatnie rzecz biorąc, średnim stanie one były, także to wszystko wyrzucamy, bo to jest po prostu niepewne. Zresztą kolanka były z ocynku, co nie powinny być do gazu, ale już pomijam ten szczegół. Po prostu to wszystko lata świetności ma już dawno za sobą. Jedno kolanko, potem te drugie, które wchodzi do kuchenki, to pomalowane też. Oczywiście wykręcę i wstawię tutaj jedno nowe kolanko. No tutaj powiem wam, że nawet nie było co obczyszczać, bo gwint prawie goły był. No i oczywiście nowe uszczelnienie gwintu. No i teraz przykręcimy nowe kolanko. I tutaj oczywiście mosiężne kolanko, już żadnych ocynków, chociaż niby można czarne dawać, ale zwolennikiem mosiężnych jestem. No i oczywiście to dokręcam wszystko tak na fest, że tak powiem.
Tutaj muszę uważać, żeby nie uszkodzić gwintu tego kolanka, ale to już kilka wkręciłem, także nie ma tragedii. Ustawiam je pod odpowiednim kątem. I teraz będę mógł przykręcić wąż do kuchenki. I wąż trzeba dobrać taki, żeby można było, powiedzmy, wysunąć, ale też żeby nie był za krótki, żeby się nie załamywał za kuchenką, a swobodnie sobie tam, że tak powiem, zwisał za tą kuchenką. I tutaj też już dokręcam ten wąż na sztywno, tak jak powinien być. No i tu mamy wąż przykręcony, teraz kuchenkę będę mógł mniej więcej ustawić, jeszcze jej do końca nie dosuwam, bo oczywiście jeszcze będę musiał sprawdzić później szczelność wszystkich połączeń, ale teraz jeszcze podłączyć do zaworu. Dokręcić. Będzie można puścić potem gaz, odpowietrzyć układ, no i posprawdzać całą szczelność. No i teraz otwieram gaz oczywiście. Odpowietrzam układ, żeby gaz wypchał powietrze, które jest w układzie. Czy tam odpalę z 2 palniki, żeby sprawdzić, czy już odpala, czy już nie ma powietrza, żeby tam się potem klient z tym nie męczył. No i teraz oczywiście sprawdzę wszystkie połączenia, czy nie ma wycieków nigdzie gazu nadplanowo. No i oczywiście przy kuchence połączenie też, czyli przy tym kolanku, które wkręcałem do kuchenki, no i przy połączeniu kolanka z wężem. No jest wszystko ok, także można tą kuchenkę dosunąć z powrotem. Teraz jest tak jak powinno być, czyli dosuwamy kuchenkę, z przodu tutaj tą maskownicę oczywiście założę, tutaj ogarnę i można powiedzieć, że praca tutaj jest zakończona. Oczywiście wystawiłem protokół, podbiłem, także pani zaniesie tam do spółdzielni i no, ma problem rozwiązany. Teraz pozbierać narzędzia, ogarnąć miejsce pracy i można jechać do następnej. No i tak, powiem Wam tak. Poszło w sumie, no nie mogę narzekać, dosyć sprawnie. Choć tam, jak widzieliście, ciasnawo było za tą szafką. Tej szafki nie mogłem wysunąć, musiałem sobie radzić na tej przestrzeni między szafką a ścianą. No ale, jak się mówi, dla chcącego nic trudnego. Także ten zawór tam, no faktycznie zabytkowy był.
Także wymieniłem na ten kulowy, taki już jak powinien być. No i tą rurę wykręciłem, tam kolanka. Te kolanka przy kuchence, no to pomstę do nieba wołały. Nie dość, że ocynk, to jeszcze no mocno zużyte. Że tam kolanko przy kuchence założyłem mosiężne i wężem połączyłem to wszystko, także protokół pani zostawiłem, zaniesie do spółdzielni, no i już nie powinni się czepiać, ale się nie dziwię, że kazali jej to wymienić, powiem wam szczerze. Także tu jest zrobione, ja jadę dalej, jak coś to przy następnych pracach się zobaczymy. Na razie.